Dzień dobry szanowni państwo, witajcie na kanale Ekwipunek Dźwigany Codziennie. To wasz ja, czyli Marek. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wojnach sprzętowych. Najważniejsze bitwy we współczesnym świecie to teatralny versus Prince Polo, Kielecki versus Winiary versus Pomorski, Lagerta od Wikingów versus Amber od Piłatów z Kalaibów, no i hamak czy namiot, nie? Bardzo dużo pytań się pojawia wciąż nieustannie. Przewala się przez grupy, przewala się pod filmami, w komentarzach i tak dalej. Część ludzi jest zwolennikami gleby, czy namiotu, czy plandeki, czy pałatki, szczególnie ci, którzy wolą klasyczny styl. Niektórzy nie chcą słyszeć o niczym innym niż hamak. Nie ma rozwiązania idealnego, każde rozwiązanie ma zady i walety. Więc jeżeli oczekujecie jednoznacznej odpowiedzi, który zestaw będzie lepszy, to nie będzie tego w tym filmie. Co jest plusem hamaków, co jest minusem hamaków, bo to nie jest rozwiązanie idealne. Co jest plusem namiotów i minusem namiotów. Ustalamy, że będziemy opierać się na sprzęcie, którego sam używam. Niektórych rzeczy używam od bardzo dawna, niektórych rzeczy używam mniej, niektóre rzeczy używam częściej. Ci, którzy oglądają, wiedzą, że jestem sam zwolennikiem hamaka, dopóki nie trzeba robić wielu kilometrów na dłuższe szlaki, tym bardziej na solówki. Biorę sobie mały namiocik dwuosobowy, ale to o tym będziemy gadać. Oprzemy się o mój zestaw hamakowy, oprzemy się o dwa namioty. Jeden zamówiłem w zeszłym roku, bo chciałem sprawdzić podróbkę Naturhike'a za 3,5 stówy z AliExpressa, ale to później Wam powiem w trakcie filmu. I dzisiaj go dopiero rozbijałem pierwszy raz testowo. Ma tam też kilka takich niuansów, które niespecjalnie mi się podobają, no ale kosztuje 350 zł, jak na namiot, który waży dwuosobowy, kilo 800 cały, z rurkami, z śledziami, z odciągami, z podłogą dodatkową, no to cena jest, kurczę, wow. Pogadajmy, jednocześnie postarajmy się ustrzec lania wody. Wcześniej sobie nagrałem i poważyłem te wszystkie zestawy i elementy zestawów. Wydrełka Miki 215 cm, letnia, ale kompaktowa. 615 z workiem. Hamak 3,5 metrowy. Bez moskitiery, ale z zawieszeniem i z karabinkami. I z cięciwą. 395 Top Kilt z Klimashielda 4.0 w rozmiarze XL z ciężkim workiem, ale zobaczymy ile waży. 820, no, czyli worek waży prawie 200 gramów. Moja plandeka podstawowa, czyli Sola w rozmiarze 4,30. Sama plandeka bez śledzi i linki do zawieszania, ale z workiem. 535 Ridgeline, czyli cięciwa, kalenica do plandeki plus 4 aluminiowe śledzie fałki w worku od Lanshana, czyli od namiotu. 170 materac Thermarest Neo Air, wersja stara w rozmiarze L. 535. Teraz mój podstawowy zestaw, czyli hamak od razu z podpinką, z underkiltem od Wydry Main z Klimashielda i tu są też taśmy od Fly Hamaka, ten system loop do zawieszenia hamaka. I w worku M-Tak w rozmiarze L 2620. Lanshan 2 Pro bez śledzi, bez niczego, sam namiot, jednopowłokowy. Pro, pamiętajcie, dwójka. 935 gramów. Plus do tego jest podłoga, czyli tak zwany footprint. Można sobie dodać, to nie powinno być trudne działanie. Podłoga w opakowaniu waży 145 gramów. Mój letni śpiwór, czyli Carinthia Explorer XL, czyli 2,45 i 100 w plecach. W worku też ciężkim 1515. Namiot, podróbka Naturhike'a, o który często mnie pytacie ostatnio i go zamówiłem w zeszłym roku, jeszcze nie miałem go okazji przetestować. Dwuosobowy, dwupowłokowy, 3-sezonowy, który kosztował 3,5 stówy na AliExpressie w promce. Z metkami jeszcze. Dobra, 1800 co do grama. Sypialnia, czyli moskitiera z podłogą. Pod plandekę, żeby sobie zrobić też ultralightowy zestaw. Ale o tym to będzie oddzielny film. 670 gramów. To wszystko. To jest mój zestaw, jak się robi ciepło, czyli od wiosny do jesieni, bo wypada zimowy śpiwór, a za to na to miejsce wpada Top Kilt akurat. Tu jest hamak, podpinka i taśmy, bo już nie rozpinam podpinki z hamakiem. Tu jest plandeka
W woreczku są śledzie i cięciwa do plandeki, czy ridgeline, czy kalenica, a w tym małym worku jest właśnie topkill. A tu macie telefon dla skali, o ile to zajmuje. No jest więcej tobołków i są niektóre większe. Zróbmy minimalistyczny teraz zestaw hamakowy. Topkill zostaje, sznurek ze śledziami zostaje, plandeka zostaje, tylko zamiast hamaka dajemy hamak bez moskitiery. I dajemy letnią podpinkę z Klimashielda 2, wydrełkę. Ale ona nie jest w worku kompresyjnym, ona jest jeszcze, może być 2 razy mniejsza. Jakbyśmy zamienili to na zestaw nie z namiotem, ale z sypialnią, z podłogą, to też jest, ten worek jest dużo za duży, nie? Ale wyglądało to tak. Topkill, śledziki i linka, plandeka nad sypialnię, to jest sypialnia z podłogą. Pogadamy o glebie, o tej sypialni z podłogą i o biwikach sobie pogadamy w oddzielnym filmie, bo ten pewnie i tak będzie długi. Tu jest Thermarest, no i jeszcze w opcji dla leniuszków pompka do dmuchania materaca. Też jest trochę więcej tobołków, ale za to mniejsze. Teraz zobaczmy zestaw Topkill, pompka opcjonalnie. Tak zrobię, żeby nie było żelokowanie produktu. A to jest ten Lanshan mój 900 gramowy. A to jest podłoga, nie? Pod niego. Uważam, że niezbędna, no ale różne ludzie mają opinie. Materac, namiot, podłoga. Montaż. Tutaj powinny dojść 4 śledzie jeszcze. Ale to nie apteka. Topkill. A zamiast Topkillta może być piór. Jaka jest różnica? Jeżeli zamiast Topkillta z Klimashielda 4 przyjdzie moja Carinthia Explorer, to ten zestaw by wyglądał tak i będzie 700 gramów cięższy. A jeżeli zamiast Lanshana byłaby ta podróbka Bisinna za 3,5 stówy, odrzuciłem woreczek ze śledziami, bo tu już jest wszystko w zestawie, nie? Jak widzicie, jeszcze go zamówiłem go w zeszłym roku, jeszcze go nie otworzyłem. Materac, namiot dwupowłokowy, samonośny ze stelażem aluminiowym, Topkill i opcjonalnie też pompka. Kompaktowo, tylko że no to jest sporo cięższe, to jest 800 gramów cięższe, ale nie ma potrzeby noszenia kijków. Chociaż Lanshana nie trzeba rozbijać na kijkach, można na kijach z lasu albo można też na sznurku, bo ma pętelki, nie? Na cypkach. Nie są to ani rzeczy najlżejsze, nie są to rzeczy ani najlepsze, mogą być lżejsze, mogą być droższe, mogą być tańsze, nie będziemy o tym rozmawiać, będziemy rozmawiać ogólnie, żebyście mieli pogląd, żebyście wiedzieli, na co zwracać uwagę i czego możecie się spodziewać, jeżeli jesteście na etapie wyboru sprzętu do spania w terenie, niekoniecznie w lesie, ale w terenie. Zapisałem sobie parę mitów, które mi tak gdzieś tam mnie atakują, parę takich bullshitów, nie, marketingowych też i powiem Wam może na końcu, na co zwrócić uwagę, wybierając konkretne rozwiązanie, czy wybierając hamak, tak z własnego doświadczenia. Nie jestem inżynierem ani hamakowym, ani namiotowym, ale używam. Więc pogadajmy sobie z perspektywy normalnego, zwykłego użytkownika. Strefa wolna od lania wody, a odcinek ma partnera. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Mobile Vikings. Napisała do mnie Paulina i to było w zeszłym roku, chyba krótko po tym, jak wrzuciłem, że EDC skończyło 9 lat i napisała do mnie maila, czy 9 lat działalności to jedyne, co nas łączy. Zaczęło się od tego, że Paulina wysłała mi zdjęcia z Twittera, czyli z Xa Wikingów. Zdjęcie było z hamaka. No to już wiedziałem, że coś nas łączy. Mam dla Was kod od Mobile Vikings. Ja za ten kod nie dostaję prowizji czy coś, żeby była jasność. Treść kodu to ekwipunek, linka do promocji, kod i opis promocji, regulamin będziecie mieli na dole w opisie filmu i pewnie przykleję w komentarzu, żeby był pod ręką. Generalnie chodzi o to, że każdy, kto wykorzysta kod, dostanie na start 200 giga, a w Mobile Vikings giga się sumują. Mają fajną usługę, zresztą ja dostałem kartę, która też działa na tej samej zasadzie, że jest subskrypcja. Podpina się kartę co miesiąc z konta, tam ściąga 35 zł. W mojej poprzedniej sieci nie pamiętam ile, ale miałem ograniczone mocno dosyć rozmowy w Unii Europejskiej, a tutaj też rozmowy w granicach Unii Europejskiej są bez limitu. Jedna usługa kosztuje 35 zł, druga kosztuje 45 zł. W jednej jest 60 giga, w drugiej jest 80 giga. Podoba mi się bardzo to, że u Wikingów można zmienić giga, jeżeli Wam zostaje za dużo, bo nie używacie albo często jedziecie po Wi-Fi i zostaje, to możecie przerzucić na akcję charytatywną. Bardzo mi się podoba też to, że jest fajny system poleceń. Jak na przykład chodzicie do lasu, nie? W piątkę, w szóstkę, bo jedna osoba musi mieć 5, czyli razem musiałoby być 6. Jeżeli polecicie tą usługę 5 znajomkom, to sami wtedy macie za free. Jest spoko z zasięgiem, co tutaj na kampie wcale nie było takie oczywiste. Nigdy. Jeszcze jedną rzecz chciałem zaznaczyć, bo nie rozmawiałem o tym z Wikingami, nie rozmawiałem o tym z Pauliną, ale bardzo mi się podoba to. Wspierają twórcze osoby, jak ktoś jest na przykład rękodzielnikiem, czy robi jakieś, wiecie, rzeczy, to chyba można nawet razem z Wikingami to u nich na stronce sprzedawać. To mi się bardzo podoba i to szanuję, nie? Zdrówko. A teraz przechodzimy do tematu właściwego, czyli dlaczego hamak... Nie, miałem być obiektywny. Zalety i wady hamaków i namiotów. Zaczynamy.
Dobra, to co? Wrzucam, nie? Na fejsa, żebyś tak dzwonili. Dobra, jestem gotowy, miałem być wcześniej, ale wiecie, kaszaneczka z ogniska, bo była. Jedziemy, hamak czy namiot, gleba i dlaczego? Jestem ciekawy, czy w ogóle ktoś zadzwoni. To jest tak, jak się nie umie robić live'a, nie? O, dobra. Halo, halo? No cześć Marek, Maciej z tej strony. No hej. Póki co to gleba. A dlaczego? Są raczej przyzwyczajenie i dobra pamięć, jak jeździłem na biwaki z rodziną. Ale gleba plandeka na glebie, czy pałatka, Tak, czy co? Gleba, plandeka i namiot. A namiot jaki? Ultralekki, czy raczej wtedy coś większego, ale cięższego? Coś większego, ale cięższego, żeby więcej się z nich pomieściło. Aha, ale jeździsz wtedy, na przykład namiot jeździsz w pojedynkę, czy we dwójkę śpicie w namiocie, czy jak najczęściej? Więc to zależy kto jak ma czas. Grałem w tej dzień tak pół na pół. Że częściej to jeżdżę sam, a częściej jeżdżę dwie lub nawet trzy osoby. A próbowałeś w ogóle kiedykolwiek w hamaku, tak wiesz, żeby na przykład sobie wyskoczyć No właśnie, dlatego kurczę, trochę się krępowałem do ciebie, cię odezwać, czyli nie było takiej opcji, że stał mi się wydać na hamak. Bardzo dużo do mnie ludzi pisze, a ja jestem w trakcie układania tego, żeby zrobić to jakoś tak sensownie, żeby, wiesz, żeby to miało ręce i nogi. Ale na pewno chciałbym, żeby od kwietnia raz w miesiącu kogoś na weekend zabrać, nie? Mam skompletowany sprzęt, na pewno jeden pełny albo nawet dwa pełne zestawy hamakowe wyskrobię, brakuje mi podpinek, ale będę na pewno alarmował na fanpage'u, nie? Będę kombinował. Dzięki za telefon. No dobra, to Trzymaj się, hej. Ja myślałem, że nikt nie zadzwoni, ale to było... Chociaż ktoś. Czekam do 16:50 i później muszę nagrać resztę filmu, nie? Przyjechaliśmy z seniorem EDC, mi pomaga dzisiaj. Wiecie, nie? No, przyjechaliśmy bardzo wcześnie, a jest już bardzo późno. A, to ty, dziadzie, wiesz, no. To już wiem, kto to był. Nie wiem, jakiej oni używają sieci, jakich nadajników, ale jest dobrze. A tu wcale nie jest dobrze. Najczęściej nie jest dobrze. I dobrze, nie? Poniekąd. Wiecie, o co mi chodzi, nie? No. Nie trzeba wrzucać trybu samolotowego, żeby zamarkować brak zasięgu. Żeby się Lagerta nie mogła dodzwonić, bo może się dodzwonić. O, ktoś dzwoni. Halo? Cześć ziomeczku, 10 telefonów 30 sekund. No, hej. No to hamak. Hamak? Czemu? dlaczego? Powiedz, jak masz na imię w ogóle. Cześć, Artur jestem. Hej, bardzo mi miło. Cześć, mnie również, miło mi cię słyszeć. Hamak? No. Bo ci to wisi już. Próbowałeś na przykład z namiotem albo na glebie, czy nie? Czy od początku tylko hamaki heja? Hamaczki i heja, miałem jakiś taki, mam nawet jakiś taki turystyczny namiocik, wiesz, tam z synem jakąś taką dwójeczkę, tak wiesz, żeby pokazać po prostu namiocik. Natomiast jak mamy okazję, no to z synkiem miałem 10-letniego chłopaczka, to mamy po tarpie, po hamaku, po tulu, po śpiworku. I teraz już zaczyna sam nosić. No właśnie, nie? To jest chyba jeden z takich większych minusów hamaka, że jak się idzie na przykład we dwójkę, to musisz mieć dwa zestawy, nie? Nie ma, że się podzielicie namiotem, że tylko sobie śpiworki tylko każdy musi mieć dach, każdy musi mieć hamak, każdy musi mieć podpinkę i tak dalej, nie? No, ale powiedz ci, ty nie pamiętasz, bo to było parę lat temu, jak mi na działce w ogóle okradli, nawet pisałeś do mnie, że jesteś w stanie mi tam jakiś hamaczek czy tarpik podarować, ja ci napisałem, że dobra, spoko, jakoś to odrobię i może ktoś będzie większy w potrzebie. No i odrobiłem i synowi kupiłem w sumie takiego tarpa, wiesz, ultra lekkiego, więc ma małego, that's what she said i w sumie spoko. No wiesz, najgorzej jest z czasem, ale jak tak czasami gdzieś tam z harcerzami, wiesz, coś tam sobie kminimy. W tym sezonie wydaje mi się, wiesz, że jest starszy, bo już ma 10 lat, no to wiesz, to po górkach tam sobie już też zabiera swój prowiant, więc się fajnie z nim tam biega gdzieś tam po schroniskach, czy tak co, także dzielny zawodnik i mega fajnie się spędza czas. No to fajnie. A powiedz mi, jak na przykład zaczynaliście, nie? W hamaku i on, no bo podejrzewam, że najpierw to się bawił, gdzieś tam sobie rozwieszałeś Na działeczce sobie tam, no. A jak poszliście w teren, to nie miał na początku problemu, że wiesz, musi zostać sam w hamaku, na przykład wiesz, że na noc, że ty jesteś gdzieś tam obok, co prawda obok, ale jednak w jakimś tam dystansie i tak dalej, nie stresował się, czy się stresował na początku? Nie, wiesz co, jakiś tam zorganizowałem lampeczki, taką jakąś lampeczkę wiszącą. Były też tam jakieś inne dzieciaki, wiesz, harcerze gdzieś tam sobie biegali. Owszem, no każdy tam miał jakąś swoją miejscówkę finalnie w nocy. W ogóle pierwszy wypad i była taka burza, jak tak trzaskało piorunami, wiesz, ja tam nie spałem północy, że wiesz, dobrze wybraliśmy miejscówkę, bo tam koledzy harcerze, też ja jestem starym harcerzem, takim z odzysku, ale wiesz, więc tam wybraliśmy sobie fajnie tą miejscówkę, co ty, przespał, nawet nie wiedział, że lało, nie? Także mama też była spokojna, wiesz, żeś go zabrał, albo coś, tak nie, no
bez jakichś większych ceregieli. Wiadomo, że trzeba być czujnym, ale z drugiej strony... Dobra, dzięki za telefon. Spoko. Trzymaj się. Fajnie. Do zobaczenia. Pozdro, hej. Hej, cześć. Puściłem SS, no nie mogę gadać, więc SMS. Namiot nie, bo trzeba nosić i rozstawiać, a jak już jest, to człowiek chce, żeby było jakby luksusowo, więc duży. To prawda. Może na stacjonarne biwakowanie być. Hamak albo gleba pod tarpem, w zależności od pogody i kaprysu. Preferowany hamak. Pozdrawiam, Grzegorz, Świnoujście, Polska. Dzięki. Wszystkie te uwagi, które ludzie mają, to się powtarzają, nie? Czyli odczucia są podobne, niezależnie od tego, kto w jaki sposób tam sobie to ogarnia. Dobra, ostatni telefon. Halo? Witam szanowne grono EDC. Dzień dobry. O, dzień dobry, Boże, tak się szybko nie spodziewałem. Hamak, oczywiście, że hamak. Kuźwa. Bo? Wszędzie. Bo? Wszędzie hamak, idzie rozwiesić, wszędzie. Całe morze. Namiotu nigdzie się nie da rozstawić. Mogę jest kurwa krzywo. A na plaży? Też nie, piasek. A na szczycie góry? Łysej na przykład? Takiej w sensie bez drzew? Najniżej tam, gdzie się rozwiesi hamak. No ale spektakularny wschód słońca? To się przejdę, wstanę. No to będziesz musiał iść po ciemku. Pójdę. Zawsze tylko hamak, czy czasami gleba albo namiot jednak? Solo hamak całe życie. Solo hamak. W namiocie i się obraziłem, nie mogę. Nie da rady. A z dziewczyną? Dziewczyna namiotowa. Trzeba zmienić. Ale z dziewczyną lepiej w jednym namiocie niż w dwóch hamakach. To po co do namiotu w ogóle? No jest las, wszędzie. Nie ma problemu. Ale kleszcze. To plandeką na łeb nie pada. No to prawda. Dobra. Dzięki za telefon. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich edecowiczów ze Świnoujścia. Hej. Trzymaj się, hej. Pokończyliście robotę, a ja będę kończył o 22, a jeszcze muszę to pomontować. Idziemy pogadać. Ale to już naprawdę ostatni, ej. Halo? No halo, witam. Hej. A więc szybko odpowiadając, No. mam 30 sekund. Jest to hamak. Zdecydowanie. Bo? Dlaczego? Bo kurczę, muszę sobie w końcu taki kupić, marzę o nim. Zbieram ostrokasję, może kiedyś w końcu mi się uda i będę zamiast gleby zdecydowanie wypróbował hamak, więc hamak. W moim przypadku hamak. Gleba była już nie raz, ale hamak. Ale to jeszcze nie używałeś, po prostu marzy ci się spanie w hamaku, czy już spałeś w hamaku? Panie w hamaku, przyznaję się bez bicia. Będę ci mówił po imieniu Marku. Jasne. Bo jesteśmy w podobnym wieku. Zaraziłeś mnie tym swoimi, nazwijmy, filmikami i tak dalej. Wiadomo, człowiek gdzieś coś tam oglądał, sprawdzał ceny. Wiele z twoich filmików naprawdę mi pomogło. Serio, szczerze mówię z serca. No to super, to bardzo się cieszę, bo po to robię, nie? Nie mam żadnych znajomych, którzy by, wiesz, w ogóle byli zaabsorbowani bushcraftem i takimi klimatami, więc nawet nie mam z kim wyskoczyć i gdzie i wypróbować sprzętu, więc zaryzykuję, jak już dozbieram resztę sobie, jak to mówią, kasy, bo chyba lesowik jednak, zobaczymy. Aha. Więc będę, że tak powiem, dziewiczo sam odkrywał to wszystko i co siądzie, to siądzie. To jest jeden z największych problemów, z jakim ludzie do mnie piszą, albo gdzieś widzę w komentarzach, albo pod filmami, albo na fejsie, że zazdroszczą nam, że możemy, wiesz, w ekipie śmigać, bo najczęściej jest tak, że ludzie się tym jarają, a nikogo w pobliżu nie mają, z kim mogliby to robić, a jednak samemu nie chodzi nawet o to, że stres czy coś, ale jest po prostu raźniej, szczególnie na początku. No jasne, no ale wiesz, też opcja, jak ktoś ma taki hamak, może sobie wypróbować, choćby na pół dnia, wiesz, to już... Oczywiście. Namiot nie jest egzotyczną opcją. My tam, szczególnie jak tam, wiesz, gdzieś tam koło 40 czy coś, to każdy zna, a hamak dla wielu osób jest wciąż egzotyczny. Zresztą jak powiesz gdzieś tam w towarzystwie nie ogarniętym w temacie, że śpisz w hamaku, no to w większości ludzi się kojarzy taki, wiesz, brazylijski kolorowe paski, nie? Albo ten z siatki taki, że wisisz i wyglądasz jak baleron, nie? No, Działkowy z prędzelkami. no, dokładnie tak. Prawda jest taka, że zdecydowanie hamak bierze się to też chyba z takiej ciekawości, wiesz, czy dam radę wytrzymać w hamaku, wiadomo, podpinka i te sprawy. No. Nigdy nie miałem okazji w zimę, więc dla mnie, jak jeżeli się uda, to przyszła zima będzie tym moim dziewiczym momentem, jeżeli chodzi o hamak w zimę, no, ale wiadomo, no, jest to fajne. No i druga rzecz, którą odkryłem też u Ciebie na jednym z filmików, jakoś tak umknęło mi to, że są hamaki, w których można przecież wsadzić do środka na przykład karimatę, tak? I masz jeszcze dodatkowe wyłożenie, co jest fajne. Nie wiem, jak to się sprawdzi w spaniu takim nietypowym hamaku, jak ja to nazywam na banana, ale tak w poprzek, ale zobaczymy. Tak naprawdę jest trochę bardziej uniwersalnie, bo jak masz hamak
plandekę i karimatę, a nie masz gdzie powiesić hamaka, to zawsze się uwalisz na karimacie pod plandeką na glebie, nie? Jak masz tylko podpinkę i hamak, no to podpinki nie użyjesz na ziemi, bo nic nie da. Małe marzenie Ci zdradzę, że oczywiście jak już ten hamak wymarzony zdobędę, to wiadomo, gdzieś tu w okolicach, w odpowiednich terenach, gdzie można nocować przez ten program, wiadomo, nocowanie. Nigdy nie byłem w Wizerach. Trochę jeżdżę po górach, nie powiem, bo jestem ze Śląska, więc blisko mam, ale nigdy nie byłem w Wizerach. I już planuję z kumplem, że musimy się wybrać w Wizery. Może też, no nie wiadomo, że się uda z hamakiem. Zobaczymy. Wizery wyjątkowo dobry jest hamak, bo w Wizerach często jest tak, że po prostu jest na ziemi mokro. Dobra, dzięki bardzo za telefon. Dzięki wielkie. Cześć. Trzymaj się, hej. Dobra, teraz już naprawdę koniec. Mam notatki. Zważyłem ten zestaw, którego używam najczęściej. I w tym zestawie jest tak hamak, underkilt, czyli ta podpinka pod hamak, która moim zdaniem jest niezbędna. Topkilt, czyli jak tylko się robi ciepło na tyle, że nie muszę używać zimówki, no to w tej chwili używam topkilta zamiast śpiwora. Topkilt, czyli ta kołderka z zszytym miejscem na nogi. Plandeka, taśmy regulowane do wieszania hamaka, śledzie i linka do wieszania plandeki. I ten zestaw waży 4150 gramów. Jeżeli topkilt zamienilibyśmy na śpiwór letni, którego też czasami używam, czyli Carinthia Explorera, to trzeba dołożyć 700 gramów. Później zrobiłem zestaw taki, że hamak z underkiltem zmieniłem na sypialnię, czyli tą taką, wiecie, moskitierę z podłogą, umówmy się w skrócie. Dołożyłem do tego materac Thermaresta, którego używamy, jak śpię na glebie, plandekę tę samą, śledzie i topkilta zamiast śpiwora i tamten zestaw już jest sporo lżejszy, bo waży 2,73 kg. Później namioty Lanshana, czyli tego, co widzieliście na przykład na szlaku kaszubskim, jak robiłem solówkę. Topkilt, materac, śledzie, pompki i kijków nie ważyłem. Lanshan nie jest namiotem wolnostojącym, nie ma stelaża, Lanshana się rozbija na kijkach trekkingowych albo na zwykłych kijach. Można go też podwiesić, bo rozbijając sobie linkę, on ma pętelki na cypkach i można go sobie podwiesić. I tamten zestaw w tej konfiguracji już waży 2,6 kg. Zamieniając Lanshana na wolno stojący namiot, czyli na podróbkę tego Naturhike'a, którą zamówiłem w zeszłym roku, to jest Bisinna, to jest 3,3 kg. Im więcej sobie przemyślicie, co będziecie robić, kiedy będziecie robić, z kim będziecie robić, jak będziecie robić, gdzie będziecie robić, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że dokonacie złego wyboru. To jest też częsty problem, jak ludzie zadają pytania, na przykład na grupach facebookowych, nie piszą, bo się nie zastanowili nad tym, jaki kupić hamak, jaki namiot. Nie piszą, czy na cały rok, czy tylko latem, czy chcą spać w pojedynkę, we dwójkę, z psem, czy będą chodzić po lasach, czy może przewidują spanie na odkrytych terenach i tak dalej. Im więcej w takim pytaniu zawrze się wiadomości, tym można liczyć na lepszą i rozsądniejszą odpowiedź. Jak się zadaje pytanie bez treści, nie powinno się liczyć na sensowną odpowiedź, nie? Bo jej po prostu nie da się udzielić bez danych wejściowych. To chciałem Wam powiedzieć o wagach, a teraz pogadajmy sobie o zadach i waletach poszczególnych rozwiązań. Robiłem sobie notatki w notesie, który przy sobie noszę, jak mi coś wpadło do głowy i wbijałem to do arkusza kalkulacyjnego. Będę się wspierał notatkami, bo wtedy ten film będzie pełniejszy. Wybaczcie, że będę zerkał na kartkę. Zalety hamaka, zestawu hamakowego. Większość z nich jest oczywista, ale trafią też tu początkujący, którzy w ogóle na przykład nie mieli styczności. Warto to mieć na uwadze, bo wtedy można się ustrzec błędów, które popełnił ktoś za Was. Nie trzeba zwracać uwagi na podłoże, nie trzeba porządkować miejsca pod podłogę. Oczywiste. Hamak nie dotyka ziemi, jeżeli macie go na czym powiesić. Jeżeli nie chcecie spać na szczycie góry, żeby czekać na wschód słońca, jeżeli nie chcecie spać na plaży i tak dalej, jeżeli śpicie w lesie, wybór miejsca generalnie jest łatwiejszy. Jest duża powierzchnia pod dachem. Zakładając, że rozmawiamy o tych namiotach małych, turystycznych, tutaj powierzchnia zadaszona jest bez porównania większa. Tutaj zwija się hamak, jak jest potrzebne, bo na przykład gnoi. Możecie sobie tutaj spokojnie egzystować nawet w kilka osób. Wygoda spania, odpoczywania i poruszania się. Zazwyczaj ludzie mówią, że wysypiają się w hamaku lepiej niż na glebie. Sam też tak mam. Już nie mówię o kalimacie, bo na kalimacie zawsze gdzieś tam biodro mnie boli rano i tak dalej. Ja wiem, że peseloza, ale jak byłem młodszy, było dokładnie tak samo. Na materacu dmuchanym jest zdecydowanie lepiej. Ale materac jest zdecydowanie droższy, szczególnie jeżeli się waży tyle, co mały Fiat. Wszystkie te tanie materace mają kiepską wytrzymałość. Jeżeli mówimy o materacu na cały rok, to już w ogóle, bo większość tych tanich materacy czy materaców nie ma izolacji. One mają izolację prawie taką jak, nie wiem, czy zwykła kalimata nie ma lepszej izolacji. Uniwersalność zestawu i rozbijania obozu, bo mając hamak, plandekę i na przykład jeszcze do tego dołożycie kalimatę, albo macie hamak, gdzie jest druga warstwa, na przykład na suwak, w którą między warstwy hamaka pod tyłek można wsunąć kalimatę, materac czy cokolwiek, czy alumatę,
cokolwiek izolującego, a okaże się, że jesteście na wędrówce i jednego dnia jest super, wieście między drzewami, drugiego jest super, a trzeciego trafiliście w miejsce, gdzie nie idzie rozwieścić hamaka, bo na przykład nie ma drzew, albo jest za gęsto, bierzecie materacyk czy karimatę, którą macie przy sobie i śpicie na glebie, a hamak zostaje w plecaku. Więc jest tutaj więcej opcji do wyboru. Jak macie namiot, to macie namiot. Hamak jest czystszy. Jeżeli rozwieścicie hamak, jest ciulowa pogoda, ciulowe podłoże, właściwie zwijacie go bezkolizyjnie. Nic nie jest ubłocone, nie trzeba otrzepywać liści, właściwie zostaje tylko mokry tarp. Tarpa mokrego można na przykład przytroczyć na zewnątrz plecaka. Wiadomo, jak jest mocno wilgotno, to on się zrobi delikatnie wilgotny. Ale zwijając namiot, podłogę macie tam, gdzie rozbiliście, gdzie było błoto, liście, jakiś tam piasek i tak dalej, to wszystko na spodzie namiotu zostanie. Jeżeli macie oddzielnie podłogę, to zostanie na tej podłodze. Rozbijacie namiot bez podłogi, no to zostanie to na podłodze namiotu i wtedy ten namiot cały zwijacie z tym syfem, albo to trzeba czyścić, otrzepywać. Jak jest mokre, to różnie to wychodzi. Bardzo ważnym plusem jest to, że macie dowolność w kolejności. Jak jest namiot, tak jak na przykład tu w tym, nagrałem też, jak go rozbijam. Musicie wyjąć sypialnię, rozłożyć rurki, jak gnoi, to gnoi tą sypialnię. Zanim rozwiesicie i napniecie tropik, to sypialnia potrafi być już mocno mokra. Tutaj, kiedy pada, rozbijacie sobie najpierw plandekę i już resztę. Zabezpieczacie sprzęt pod plandeką i w 2 minuty macie zadaszoną dużą powierzchnię. Można na spokojnie, na sucho, bez moczenia hamaka, rozwieść sobie hamak, powyciągać potrzebny sprzęt, ugotować i tak dalej. Właściwie zakładacie obóz już w zadaszonym miejscu. Rozbijając namiot, dopóki nie stanie namiot, nie macie schronienia. Co może być jednocześnie wadą i zaletą, zależy kto na to patrzy. W namiocie jest więcej prywatności. To jest oczywiście złudne, bo złudne, ale potrzebne czasami, szczególnie na przykład jak się jest z dziewczyną, z żoną, z narzeczoną. Ja tak podaję może przykład kobiet, ale mężczyźni też często potrzebują takiego, mimo że złudnego poczucia bezpieczeństwa. Zapinacie się, jesteście troszeczkę odłączeni od warunków zewnętrznych. Tutaj też może być wadą i zaletą to, że jesteście bardziej otwarci. Możecie sobie otworzyć tarpa, rozwiesić go tak, że jeden kraniec jest wyżej, możecie sobie patrzeć na świat, więcej widać i tak dalej. Macie lepsze połączenie z naturą. Dla kogoś to będzie wada, dla kogoś to będzie zaleta. Wydaje mi się, że zestaw hamakowy jest troszeczkę mniej podatny na uszkodzenia. Jednak namiot kładziecie na ziemi, tam jest materac, na przykład zakładając, że mówimy o materacu, bo karimatę uszkodzić, nawet jak uszkodzicie, zrobicie dziurkę, nic się nie stanie, ale w materacu się stanie i tracicie izolację, nie? Od gleby. Tu mam wrażenie, jest mniej takich punktów istotnych, które można uszkodzić. Oczywiście można się wpakować z czymś ostrym i podrzeć hamak, ale mam wrażenie, że mimo wszystko, używając zgodnie z przeznaczeniem i zwracając odpowiednią ilość uwagi, możliwość uszkodzenia na przykład podłogi namiotu, a przez to na przykład też materaca jest większa, bo rozbijacie się po ciemaku, w nieznanym miejscu i tak dalej, możecie coś przegapić i to nie będzie kwestia waszego niedbalstwa, tylko na przykład warunków panujących w otoczeniu. Jeżeli chodzi o hamak, w ogóle nie ma kondensacji. Nawet jeżeli się rozbijecie w takim totalnym gnoju i potrafi już wieczorem być woda na plandece od wewnątrz, tak że po prostu płynie z obu stron, to hamakowi niespecjalnie to robi. A w namiocie jednopowłokowym szczególnie ta kondensacja potrafi być dla niektórych problemem dużym. Jedyna zasadnicza jeszcze rzecz. Jak chodzicie, biwakujecie z namiotem, to do momentu rozbicia obozu macie go w plecaku. Mając hamak i robicie sobie postoju nawet, nie wiem, 15 minut, pół godzinki na obiad, na odpoczynek, na przerwę, na zdjęcia, na cokolwiek, wyciągacie hamak. W moim przypadku na przykład są to taśmy, nie łupislingi i trihagersy. Wyciągacie hamak, 2 taśmy i za minutę, 1,5 minuty macie ławkę, krzesło, albo łóżeczko, nie? Do drzemki, bo inni coś tam ogarniają wtedy w tym czasie. Jeżeli chodzi o wygodę korzystania, obozowania już samego. Z mojej perspektywy, pamiętajcie, ja mówię tylko i wyłącznie we własnym imieniu, każdy może mieć na ten temat inne zdanie i w ogóle jeżeli się podzielicie swoim w komentarzach, to ludzie też mogą sobie to przeczytać i jeszcze to, co ja tu powiedziałem, sobie uzupełnić albo zweryfikować. Dla mnie siąść sobie w hamaku, żeby założyć buty, stanięcie sobie spokojnie pod plandeką, żeby się przebrać do spania, czy rano, żeby się ubrać i tak dalej, jest niewyobrażalnie lepsze niż ubieranie się na siedząco, kucająco w namiocie. Tam ta powierzchnia jest mocno ograniczona i mi to sprawia spory dyskomfort. Szczególnie, że jestem ogrem. Włażenie i wyłażenie już jest uwłaczające ludzkiej godności ogra, a tutaj tego nie ma. Tak samo zresztą z gotowaniem. Jak jest ładnie, to super, ale jak jest brzydko, pada i tak dalej, to w namiocie właściwie, żeby ugotować czy coś zrobić, zostaje Wam podłoga, ewentualnie przedsionek. Pomijam bezpieczeństwo, bo gotowanie na kuchence gazowej w tym malutkim przedsionku nie musi, ale może w skrajnych przypadkach okazać się trochę niebezpieczne. Tutaj spoko, nie? Macie parę metrów kwadratowych kuchni wtedy. Jeżeli macie namiot jednopowłokowy,
to tej opcji w ogóle nie ma. Jeżeli macie dwupowłokowy, a jest piękna pogoda, no to możecie zwalić tropik i spać w samej sypialni. A tutaj jest ładna pogoda, nie rozwieszacie tarpa albo przygotowujecie sobie, gdyby na przykład pogoda się zmieniła i macie łóżeczko pod gwiazdami, a jednocześnie bez komarów. Mówimy na to sezon beztarpowy, czyli jak już kończy się zima, zaczyna się wiosna, zaczyna się słonko i są tak pi razy oko w miarę pewne informacje meteorologiczne. Może pewne informacje meteorologiczne w jednym zdaniu to może jest trochę przerost, ale wiecie, o co mi chodzi. Plandeki wiszą albo są gdzieś tylko wstępnie rozwieszone linki w razie jakby się coś mocno zmieniło, ale tak, poza tym łóżeczko pod gwiazdami. Pójście spać tutaj, siadasz sobie jak na łóżku, kładziesz się jak na łóżku, możesz sobie wcześniej wciągnąć śpiwór na nogi, żeby było łatwiej, żeby później nie trzeba było się w tej gliźnie tam, wiecie, miotać, jakbyście się chcieli wykluć. I różne są patenty. Kiedyś możemy sobie o tym pogadać, ale generalnie moim zdaniem wygodniej niż wpakowanie się do namiotu, nawet jak jesteście wygimnastykowanym joginem, co jest bardzo istotne, szczególnie na początku, kiedy nie macie tego zestawu obcykanego, bo ja mówię, nie jestem ekspertem, nie chcę się tu lansować na jakiegoś nie wiadomo jakiego użytkownika czy coś, ale jak się używa jednego właściwie zestawu i używacie go, w pewnym momencie w ogóle nie zauważacie, że rozwieszacie go w innych miejscach i że wymagają jakiejś korekty te ustawienia, nie? Taśma trochę wyżej, niżej, inny rozstaw drzew. Nawet jeżeli coś pójdzie nie tak, to w przypadku hamaka poprawienie taśm, napięcie, poluzowanie, wypoziomowanie go, na przykład podniesienie taśmy wyżej, regulacja po rozstawieniu, wprowadzenie korekt jest dużo łatwiejsze niż w namiocie. A szczególnie w tych namiotach rozstawianych na kikach trekkingowych. Jak go ponaciągacie i tam jest coś nie halo, albo położycie się i okaże się, że wyglądało na proste, a nie jest, to korekta ustawienia, przesunięcie go czy cokolwiek jest upierdliwe. No właściwie kończy się na rozłożeniu i złożeniu na nowo w nowym miejscu. Protip poboczny. Jak wybieracie miejsce na namiot, a macie możliwość, to się uwalcie w tym miejscu, zanim rozstawicie namiot, bo czasami na oko jest zdecydowanie prościej niż badając to organoleptycznie plecami i tyłkiem. W momencie, kiedy się zapakujecie do hamaka, macie odpowiednio dobraną na porę roku podpinkę i wpakujecie się do śpiwora czy pod top kilt w hamaku, szybciej się ugrzejecie. Jeżeli mówimy o dłuższych dystansach pokonywanych kilka dni z rzędu, to ja osobiście dużo lepiej się zregeneruję po całym dniu łażenia w hamaku niż w namiocie, nawet na materacu wygodnym. Znaczy po 40 to właściwie to już nie jest regeneracja, nie? To jest właściwie rekonwalescencja. Szybkość wyboru miejsca. Jeżeli są drzewa, mówimy o takim biwakowaniu w lesie, jak jest syficzna pogoda, to łatwiej i szybciej wybrać miejsce na hamak niż znaleźć na namiot, tak mi się wydaje. No bo jednak namiot wymaga odrobinkę więcej uwagi, żeby znaleźć właśnie puste miejsce, gładkie, bez korzeni, bez tego, tamtego. A tutaj wystarczy, żeby dwa drzewa były w odpowiedniej mniej więcej odległości, w zależności od tego jeszcze też, jakie macie możliwości regulacji. Z hamakiem jest inny problem, jak jest za dużo dobrych miejsc, bo wtedy ciężko się zdecydować. A jak jest potrzeba szybkiego powieszenia, rozbicia obozu, to wydaje mi się, że jest mniejszy problem. Też jedna z takich chyba podstawowych różnic i zalet tego zestawu hamak i plandeka, jak wędrujecie i się spieprzy pogoda, a jest na przykład środek dnia i trzeba zrobić postój albo gnoi, chcecie przeczekać czy coś, to wyciągacie plandekę, chwila, moment i macie też zadaszenie. A możecie sobie rozbić zadaszenie nad zwalonym drzewem i mieć zadaszoną ławkę i tak dalej. I na przykład przeczekać albo zrobić postój i odpocząć w normalnych warunkach, kiedy nie leci na łeb. To też jest istotne. Niektóre namioty potrafią być skomplikowane i trudne do rozbicia w pojedynkę. Szczególnie te mniej przemyślane. W przypadku hamak plandeka właściwie każdy zestaw, nieważne jaki to jest, nie ma problemu z rozbiciem w pojedynkę, no bo są do takiego używania. Z namiotem nawet jednoosobowym często jest tak, że wiecie, tu coś naciągniecie, coś tutaj wyskoczy, na przykład rurka, nie? Z mocowania z oczka czy coś. Więc wydaje mi się, że de facto to jest jeden z mitów, że hamak jest skomplikowany, ma więcej... Nie, nieprawda. Hamak jest skomplikowany, ten zestaw, jak go dostaniecie pierwszy raz do ręki, jest tak samo skomplikowany jak namiot, który weźmiecie pierwszy raz i chcecie go rozkładać. Hamak jest wciąż bardziej egzotycznym rozwiązaniem. Z namiotami jesteśmy opatrzeni. Jest tak samo, to jest kwestia przyzwyczajenia i obycia się z zestawem, którego używacie. Jak jesteście obyci ze swoim zestawem, to moim zdaniem zdecydowanie szybciej rozbija się hamak, plandekę i tak dalej. Ja go dzisiaj rozwieszałem bez żadnego biegania i tak dalej. 5 minut i 15 sekund, zresztą to nagrałem, to gdzieś tam będziecie albo widzieliście, albo widzicie, albo zaraz zobaczycie. Zmierzmy, ile się rozstawia hamak. Później przy montażu sobie wrzucę licznik, żebyście też widzieli i przyspieszę. No ale teraz, żebym też wiedział, żebym miał argument. Nie będę tutaj zapierdzielał nie wiadomo jak, po prostu postaram się to rozwiesić tak, jak się rozwiesza. Start!
Nie rozpinam underkilta, więc wyciągając hamak z worka od razu jest z podpinką. Oczywiście używam go długo, tego samego zestawu wciąż i tak dalej, ale to jak w życiu, jak ze wszystkim innym. Pierwszy raz będzie dłużej, jak zrobicie 10, będzie krócej, jak będziecie robić 100, to nawet nie zorientujecie, że wszystko wisi tak jak trzeba i nie myśleliście gdzie, co, jak powiesić. Może mniej istotne, ale zapisałem sobie kiedyś, że jeżeli mówimy o zestawie hamak, plandeka i tak dalej, bardzo często robią te komponenty mniejsze firmy, manufaktury i tak dalej. Mówię też ze swojego doświadczenia, bo na przykład jestem mocno wysoki. Jeżeli potrzebujecie kustomizacji czy zmiany jakichś szczegółów pod siebie, to zdecydowanie łatwiej załatwić sobie zmiany, modyfikacje w hamaku czy w plandece niż w namiocie. Powtarzalność noclegów. Namiot stawiacie w różnych miejscach i on za każdym razem stoi troszeczkę inaczej. A tutaj wiesza się w różnych miejscach, na różnych rozstawach i tak dalej, ale w zasadzie za każdym razem śpicie tak samo. Dla jednych ma mniejsze znaczenie, dla niektórych może mieć większe znaczenie, ale ta różnica moim zdaniem jest. Może być to na przykład istotne dla rodziców, którzy chcą wciągać swoje pociechy czy coś, to przez to, że właśnie jest, zdaje się, bardziej egzotyczne, czy jakieś takie, wiecie, nietypowe, to tym łatwiej zainteresować dzieciaki. Plus bujawka, no niezależnie od tego, czy dziecko ma lat 4 czy 44, bujawka jest fajna dla każdego. A teraz wady, bo nie ma rozwiązania, które jest bez wad. Na pewno wadą jest różnica w wadze, bo widzieliście ponad 1,5 kg i na pewno jest różnica w objętości. Wadą zasadniczą jest potrzeba posiadania elementów mocujących w postaci drzew. Trzymając się nomenklatury partnera odcinka, potrzebujemy miejsca do zakotwiczenia tego drakara. W porównaniu z namiotem na pewno jest gorsza ochrona przed warunkami zewnętrznymi. Kręci wiatr, zacina deszcz i tak dalej. Jak się zapiecie w namiocie, luz. Tutaj, jak mocno zakręci wiatr, a macie w ten sposób rozbitą plandekę, nie macie zamkniętych boczków, bo też tak można. Generalnie tutaj jesteście bardziej otwarci. Fajnie, bo więcej widać, jeżeli ktoś lubi, ale jeżeli leje, wieje, no to tu jest większa szansa, że czymś oberwiecie. Do namiotu po prostu człowiek przyjmuje pozycję pieska i w sposób uwłaczający ludzkiej godności wpełza do środka. Tutaj trzeba się troszkę przyzwyczaić do tego, że to jest szmata. Za pierwszym razem zazwyczaj jak ktoś wchodzi do hamaka, to widzę, że sztywnieje, że ma obawy, żeby się ruszyć. Ja nie jestem najlżejszy, ja ważę 130 kg. Mam cięższych kumpli, którzy też fikają kozioł i w pojedynkę. To tylko tak wygląda na taki delikatny materiał. Tutaj ja bym się nie martwił o szmatę. Ewentualnie, jeżeli kupicie jakiś, nie wiem, tańszy produkt, czy z niepewnego źródła, czy chiński i tak dalej, bardziej martwiłbym się o szwy niż o materiał. Szef to nitka, ale szef to też nawalona kupa dziur w materiale, które na 100% osłabiają to miejsce. Jeszcze pewnie w zależności jaki szef, ale to nie chcę mędrkować, bo się na tym znam, wiecie. Ja się znam na saddle stitchu. Niektórzy mówią, że wadą hamaka jest właśnie skomplikowaność zestawu i skomplikowaność rozkładania. Uważam, że to jest bzdura. Owszem, za pierwszym razem może to nie być intuicyjne, ale to jest bzdura, że jest trudniejsze niż rozstawianie namiotu, czy że jest bardziej czasochłonne i tak dalej. To jest brednia. Może być wadą to, że jak pojedziecie we dwójkę, w trójkę, w czwórkę, w szóstkę i każdy w hamaku, obóz powierzchniowo będzie sporo większy. Hamak na jedną osobę zajmuje więcej miejsca. De facto obóz potrzebny jest albo większy powierzchniowo, albo musicie się rozbić. Namiot jest trochę bardziej dyskretny, jest niższy, jeszcze jak jest w normalnym kolorze i tak dalej, schowacie go za jałowcem, luzik, a często hamaki wiszące, właściwie plandeki widać z daleka i to nie przez kamuflaż i tak dalej, czy powierzchnię jednokolorową, ale najbardziej w oczy, wiecie co się rzuca? Krawędź górna tarpa. No ale jak ktoś się tam interesował kiedyś kamuflażem czy coś, to wie, że dobry kamuflaż to pozbycie się linii prostych. Na pewno minusem hamaka, może w przypadku mężczyzn, jak tam jedziecie z kumplami czy coś, to jest mniej istotne, ale na przykład w przypadku dziewczyn, no jest trochę mniej prywatności. Nie ma problemu, jak się nie ma czego wstydzić, nie? No nie oszukujmy się. Więc my się nie przebieramy po prostu. Bo przez to, że jest mniej prywatności, to też niektórym, to tak już w kontekście psychologicznym, niektórzy czują się bardziej jakby narażeni. Jak będzie szedł potwór, to łatwiej was poliże po twarzy, jak widzicie w hamaku, niż jak jesteście zapięci w namiocie, tak pokrótce. Tak jak złudne poczucie bezpieczeństwa jest w namiocie, tak samo tutaj złudne jest mniejsze bezpieczeństwo czy coś. W namiocie wszystkie graty ma się raz, że pod ręką, a dwa są zabezpieczone. Tym bardziej jak biwakujecie wśród osób, których nie znacie, na przykład czy na polu namiotowym, czy coś. W hamaku, właśnie na polu namiotowym, część tych gratów jest zawsze na zewnątrz. No nie da się wszystkiego z plecaka albo plecaka mieć ze sobą w hamaku, żeby było wygodnie. Romantyzm. W namiocie, którego ja używam, czyli na przykład w Lanszanie, ten romantyzm jest jakby wymuszony, gdybyście zabrali ze sobą drugą połówkę, bo nie chciałbym spać z kumplem w namiocie dwuosobowym, bo to jest doza romantyzmu, która nie za bardzo jest dla mnie atrakcyjna.
Ale z żoną spoko. Ale w hamaku, niektóre firmy robią hamaki dwuosobowe, nie? Niektóre firmy lansują marketing na zasadzie, wiecie, hamak sutry. Przespania nocy we dwójkę w jednym hamaku sobie po prostu nie wyobrażam. To jest raczej marketingowy bełkot. Jeżeli ktoś o zdrowych zmysłach jest w stanie uwierzyć, że wyśpicie się w takim wiszącym na drzewie worku we dwójkę, to powinien wrócić moim zdaniem do podstawówki na fizykę. Na pewno problem jest taki z hałakami, że jeżeli chcecie podróżować we dwójkę, na przykład z żoną albo z dzieckiem, obojętnie, to z jednym namiocikiem, może większym na przykład, 3-osobowym, czyli tak naprawdę 2-osobowym plus ewentualnie graty, dacie radę to zrobić. Da się to podzielić, jest lżej. W przypadku hamaka każdy jest zmuszony do tego, żeby cały zestaw targać, no bo to jest zestaw na jedną osobę. Też na pewno koszt będzie większy. W przypadku, kiedy chcecie wędrować po różnych miejscach, po pierwsze hamak jest właśnie otwarty i jest większy do niego dostęp z zewnątrz. Może się ktoś do Was podkraść, jakiś apacz. Jeżeli zakładacie, że czasami będziecie biwakować w miejscach bardziej zurbanizowanych typu kempingi, pola namiotowe, to czasem może być tak, że pole namiotowe jest przystosowane do namiotów, ale nie jest przystosowane do hamaków. Nie ma takiego miejsca, w którym byście mogli się wygodnie, ładnie rozbić. Może być wadą, mniejszą, większą, ale na pewno nie jest to zaleta. Prędzej namówicie na przykład dziewczynę czy żonę, żeby pojechała z Wami pod namiot, czy to zależy oczywiście od dziewczyny, czy żony, czy innej osoby towarzyszącej, ale wydaje mi się, że przez to, że właśnie to jest może bardziej egzotyczne, a namiot jest oswojony. Więc mi się wydaje, że jeżeli chcecie namówić swoją drugą połówkę, bo jeżeli nie chcecie, to hamak jest lepszy. Myślę, że będzie ją łatwiej przekonać do namiotu niż do tego. Co jest też istotne i o tym warto pamiętać, szczególnie przygotowując się na sezon, który za chwilę się zacznie dla tych ludzi, którzy uważają, że jesień i zima to nie jest sezon biwakowy. Namiot właściwie pojedziecie do Decathlonu i kupicie zawsze jakiś namiot ultralekki, nawet z AliExpressa. Teraz zamówicie, za 10 dni macie w domu, czy tam w paczkomacie. A jeżeli chcecie zamawiać hamak, plandekę, podpinkę, chcecie zamówić z którejś z małych firm polskich, bo nie wiem, bo chcecie wesprzeć polskiego producenta, albo właśnie macie potrzebę zmian, to też trzeba wziąć pod uwagę, że to może potrwać dłużej. Jeżeli zorientujecie się na ostatnią chwilę, że coś potrzebujecie, to może Wam to ograniczyć możliwości zakupu. Jeżeli sobie kupujecie taki sprzęt, to zazwyczaj to nie jest jednorazówka. To jest sprzęt, po pierwsze, nie tani często, a po drugie ma służyć, i to nie ma służyć 2 wtorki, więc trzeba się do tego przyłożyć. Raz, że do wyboru, a dwa, że trzeba decyzję podjąć odpowiednio wcześniej, żebyście nie musieli na wariata kupować tego, co akurat jest, wiecie, gdzieś tam na Allegro z wysyłką dzisiaj. Jeżeli chcecie uprawiać turystykę pieszą w różnych formach, to kupując sobie hamak, może po czasie okazać się, że i tak będziecie musieli kupić namiot. Poszedłem po lampkę, bo no już teraz się zrobiło ciemno. Pogadajmy o zaletach namiotu. Mówimy o namiotach małych, które można nosić na grzbiecie przez kilka dni. Nie mówimy o stacjonarkach, o dużych, kempingowych i tak dalej, nie? Bo z takimi nie mam doświadczenia, więc tutaj też nie chciałbym mędrkować. Na pewno zaletą namiotu jest kompaktowość, bo tobołek do spania z namiotem mniej waży i mniej zajmuje miejsca w plecaku. Prywatność to też już gadaliśmy, nie? Zapinacie się w namiocie w pojedynkę czy we dwójkę i macie na pewno tą większą dozę intymności. Możecie się przebrać, możecie się umyć. W hamaku tego brakuje czasami ludziom, którym zależy na tej takiej prywatności. Tym bardziej w momencie, kiedy biwakujecie albo z ludźmi nieznajomymi, albo świeżo poznanymi. Tak jak mówiłem w kontekście wad hamaka, w namiocie na pewno jest lepsza ochrona przed warunkami atmosferycznymi. Zapinacie się i cześć. Na pewno plusem jest to, co mówiłem, co też jest niby złudne, ale z psychologicznego punktu widzenia jest istotne. To poczucie bezpieczeństwa jest to takie większe. Są też chłopy, które się stresują, bo tam gdzieś, wiecie, pierwszy raz coś zaszulało, to nie ma się co wstydzić, nie? To psychika. To mamy w głowach, bo jakbyśmy tego nie mieli, to pewnie gatunek by nie przetrwał. Jak ktoś się z Ciebie śmieje, bo jesteś zestresowany, bo śpisz pierwszy raz w lesie, to nie jest nim więcej do lasu, bo to nie jest człowiek, którym warto sobie zawracać głowę, moim zdaniem. Też w kontekście namiotu na pewno jest bardziej właśnie ograny, ma historię, nie jest ekstrawagancki, nie jest egzotyczny, więc przyciąga mniejszą uwagę. To przyciąga większą uwagę osób postronnych. Czasami można poznać fajnych ludzi, no ale czasem nie. Przez to, że macie graty wewnątrz, no to też nie widać tych gratów. Nie widać, jak tam grzebiecie, nie widać też, co wyciągacie, chowacie do plecaka. Skarpetki nikogo pewnie nie zainteresują, no ale sprzęt foto, czy nie wiem, dron, to co mówię, że w kontekście hamaków jest marketingową bzdurą, moim zdaniem brednią i za to powinno się karać, w namiocie jest możliwe, czyli zażywanie romantyzmu. Czasem niechcianego, wymuszonego, a czasem chcianego. Najgorzej, jak w środku nocy okaże się, że zażywacie romantyzmu, a wychodziliście z domu sami, nie? To tak jak w lesie czasami o 3:00 w nocy słyszy się płacz dziecka, tylko że nie zabieraliście ze sobą dziecka.
To przez tą lampę. Już wracam na tory. To będzie wyższy koszt. Namiot będzie raczej kosztem niższym. Jeżeli to zrobicie tak sensownie, a wciąż budżetowo, to myślę, że biwakowanie z namiotem będzie po prostu tańsze. Czy wędrowanie z namiotem, czy turystyka z wad namiotu, na pewno trudniej go rozstawić przy silnym wietrze. To w końcu zakotwiczycie i luzik, a namiot jeszcze dwupowłokowy, jak już nawet przyszpilicie sypialnię, to założenie tropiku często trochę potrwa. Z tym wydaje mi się, że jest mniej walki. W namiocie, co jest niewątpliwą zaletą, wiem, bo jestem 40-letnim dzieckiem, w namiocie każdy trochę czuje się jak w bazie z koca. Można się wykłócać, można tam coś mówić o poważnych mężczyznach w średnim wieku, ale nie. W namiocie, jak się człowiek zapnie, szczególnie takim małym, każdy czuje się jak w bazie z koca. Nikt mi nie powie. Zawsze Wam mówię, że zanim sobie kupicie hamak, wydacie kasę na taki zestaw, warto się przymierzyć, bo większości osób pasuje, ale nie wszystkim pasuje. Do namiotu raczej nikt się nie musi przymierzać, tu jednak śpicie w kokonie wisząc, a tam nie trzeba się przymierzać. Wady namiotu, na pewno to, co jest zaletą hamaka, żeby rozstawić namiot, trzeba znaleźć w miarę proste podłoże, ciulowo się rozstawia namiot w błocie, w mokrym, trzeba posprzątać szyszki, sprawdzić, czy nie ma korzeni. Czasem, mimo że uczciwie sprawdziliście, okaże się, że jednak coś przegapiliście i tak dalej, więc wybieranie miejsca pod namiot jest bardziej pracochłonne i czasochłonne często. Odnośnie gotowania, tutaj nawet nie zwijając hamaka, macie wystarczająco dużo miejsca, żeby sobie otworzyć kuchenkę, usmażyć, ugotować, zrobić wodę na kawę i tak dalej. W namiocie, szczególnie jak są kiepskie warunki, to macie do dyspozycji właściwie przedsionek. W Lanszanie ten przedsionek mam w miarę spoko i da się to zrobić, chociaż jest mniej bezpiecznie, mniej wygodnie i tak dalej, ale w tym, tak jak w Naturhajku. Ja zresztą dlatego bujałem się długo z wyborem między Lanszanem a Naturhajkiem i tego typu namiotami z jednym wejściem. W tego typu namiotach, jak otworzycie przedsionek, on jest pod skosem. Jak odepniecie, to Wam tu pada. A tu też jest sypialnia pod skosem, więc nie pada Wam nie tylko do przedsionka, ale też pada Wam do sypialni. Używanie namiotu w kontekście gotowania i takiego życia obozowego często jest utrudnione jego używanie w porównaniu z tym. Wadą tego typu namiotów jest separacja od innych. Jak powieście sobie blisko hamaki, możecie gadać, widzicie się często, możecie połączyć sobie plandeki. Jak się każdy z Was zapnie w namiocie, no to jesteście właściwie odseparowani. Krzyczenie z zamkniętego namiotu do zamkniętego namiotu, gdzie wali deszcz o tropiki, jest bez sensu. W hamaku też czasami trzeba się wydzierać, ale można czytać z ruchu warg. Kondensacja mi niespecjalnie przeszkadza, ale nie nadziałem się nigdy tak, żeby spać w kałuży, ale wiem, że dla niektórych jest uciążliwa. Szczególnie w namiotach jednopowłokowych, szczególnie jeżeli ta wentylacja jest kiepska w danym namiocie, szczególnie jak zapomnicie na przykład otworzyć okienka i tak dalej, szczególnie jeżeli macie 4-sezonowy, który ma mniej siatki. Kondensacja to jedno, ale jeszcze coś, co w hamaku z moskitierą jest odczuwalne troszeczkę. W namiocie jest odczuwalne strasznie, czyli jak się obudzicie rano i wali słońce, czy jest ciepło w ogóle, no to w namiocie idzie się udusić. W zapiętej moskitierze też czuć, że jest troszeczkę bardziej duszno niż jak wyjdziecie z moskitiery, ale nie upierdziela to życia. Włażenie i wyłażenie. I pójście spać, i wstawanie rano, i na przykład wyłażenie śródnocne. Niektórzy mówią, że z hamaka trzeba wyjść i tak dalej. Ja wolę rozpiąć hamak, usiąść jak na krześle, wsunąć buty, iść za obóz i się, mówiąc kolokwialnie, wysikać, niż wygramalać się z tego namiotu na czworakach i tak zakładać buty w niewygodnej pozycji, bo albo siedząc na tyłku w namiocie, albo kombinując i robić to samo, wyjść, wysikać się i wracać i znowu, wiecie, na czworakach wpełzywać do namiotu. Czasem się spotykam z tym, że ludzie mówią, że wychodzenie na siku w nocy z hamaka jest trudniejsze niż z namiotu. Moim zdaniem jest wręcz przeciwnie. Korekty namiotu są cięższe. Jeżeli już jest poprzypinany, jeżeli to jest namiot wolnostojący, to możecie go sobie jeszcze złapać i przestawić. Jeżeli to jest namiot taki właśnie rozbijany na kijkach, który bez założenia wszystkich odciągów po prostu jest flakiem od pasztetowej, to korekty są trudniejsze. A przestawienie z miejsca na miejsce to już jest w ogóle właściwie wyzerowanie obozu i postawienie go na nowo. To są zalety i wady tych systemów, które mi się nasuwają, które mi często na przykład samemu upierdzieliły życie. Każdy ma własne. Na pewno tę listę można uzupełniać pewnie w nieskończoność. Trzeba to dobrze wybrać, ale najpierw musi to być poparte odpowiednią ilością zastanawiania się nad tym, co będziecie robić. I tutaj nie ma, że nie pójdziecie na kompromis. Pójdziecie na pewno. Jeżeli nie z premedytacją, to się dowiecie później, na jakie poszliście kompromisy. Nie pytajcie, skąd wiem. Po prostu tak jest. To jest bardzo ważne, szczególnie dla dziewczyn albo dla dziewczyny, z którą będziecie się wybierać. W hamaku nie dopadają Cię pełzacze, te wszystkie, wiecie, nie pełzacze ptaszki, tylko pełzacze, czyli te wszystkie robale łażące po ziemi. W namiocie to Ty jesteś pełzaczem. Mit, który mnie trochę wkurza, nie?
takie to jest pieprzenie o Chopinie, żeby nie być wulgarnym. No, bazowanie w hamaku jest bardziej leave no trace niż namiotu, bo namiot wygniata, wiecie, ten odcisk. Ale popatrzcie w pojedynkę, we dwójkę, już nie mówię o większej ilości osób. Popatrzcie, jak zaobozujecie sobie po południu pod wieczór, załóżmy w 3 osoby w hamakach. Popatrzcie, jak obóz wygląda po zwinięciu. My nogami, butami trekkingowymi, bytowaniem, powiedzmy przez pół doby w obozie, robimy naprawdę sporo więcej szkód. I mówienie, że wiszenie w hamaku jest bardziej leave no trace, to jest takie trochę, wiecie, nie? Robienie argumentu marketingowego z czegoś, co moim zdaniem nie ma większego znaczenia. Tak patrzę zdrowosądkowo, nie mówię tam, wiecie, bo jest faktycznie leave no trace, bo tej kratki nie ma, nie? A poryrane trekkingami, kurczę, tak jakby stado dzików szukało żołędzia, nie? Ostatniego w tym sezonie. Często widać, że ludzie przesadzają z tuningowaniem swoich zestawów, co powoduje, że faktycznie robią je coraz bardziej skomplikowane. To samo zresztą tyczy się firm, nie? Bo to jest fajne rozwiązanie, hamak, ale nie ma co udziwniać, nie? Jak się firmy może się prześcigają, nie wiem, to jest może kwestia marketingu, sprzedaży, może otwierania nowych rynków albo stagnacji na rynku, żeby coś tam, wiecie, zrobić nowego, mądrzejszego, coś tam, ale w pewnym momencie, jak w życiu, no, udziwnienia do pewnego momentu są spoko, a w pewnym momencie, no, wymagają tych, nie, bezpiecznych słów. Do pewnego momentu udziwnianie jest spoko, bo pcha branżę do przodu i generuje ułatwienia, a w pewnym momencie tą granicę się przekracza, czy to się tuninguje, czy jest jakaś firma, która na siłę chce wymyślać coś nowego i komplikuje i leci w dół właśnie ta i ergonomia, i łatwość używania, i skomplikowaność zestawu i tak dalej, i tak dalej. Też widać czasami. Z perspektywy użytkownika. Nie chcę robić hamaków, nie chcę sprzedawać hamaków, więc to tak mówię sobie raczej z boku, obserwuję. Też czasami widzę, a moim zdaniem to bzdura, nie? Wierutna, a czy domyślam się, czym spowodowana, że asymetryczność hamaka to wada, ale dzięki asymetryczności, tak mi się wydaje, szerokość materiału, z którego może być hamak, jest ograniczona. Ograniczona jest tym, jak wychodzi na rolce z fabryki. A wydaje mi się, że ta asymetryczność też powoduje, że ten hamak można zszyć tak, że de facto będzie szerszy niż rolka materiału, a szerokość hamaka ma znaczenie. Długość hamaka ma znaczenie i szerokość hamaka ma znaczenie. Postarajcie się mieć możliwość sprawdzić i będziecie wiedzieli. Na koniec zapisałem sobie, na co na co moim zdaniem warto, żebyście zwrócili uwagę, jak będziecie wybierać już sobie albo hamak, albo namiot. Szybka lista i kończymy temat, żeby ten film nie miał 48 godzin. Wybierając hamak, zadbaj o nie za małą plandekę i zastanów się, czy potrzebne są Ci dodatkowe opcje mocowania. I nie wierz w to, że w zupełności wystarczy, jak kupisz sobie kwadratową plandekę i będziesz ją rozbijał w diament. Kupuj rzeczy uniwersalne. Moja rada. Nie bierz w ogóle pod uwagę hamaka bez moskitiery. Nie będę tłumaczył dlaczego. Dobrze wybierz system zawieszenia. Jeśli po zastanowieniu się nad systemem zawieszenia wyjdzie Ci, że najlepiej będzie, jak kupisz łupislingi, to zastanów się jeszcze raz. Ja polecam taśmy. Szerokość underkilta ma ogromne znaczenie. Tak samo jak to, czy jest jakiś ściągacz po długim boku wzdłuż hamaka, czy tego ściągacza nie ma. Wiem, bo widziałem. Wypinana moskitiera moim zdaniem nie ma żadnego znaczenia, bo można wypiąć i używać bez. Nie chcę używać bez. Nie mam zamiaru używać hamaka bez moskitiery, bo chcę wybrać. To wybierzesz z moskitierą. Hamak musi mieć cięciwe. Koniec i kropka. Taśmy do mocowania hamaka do drzew nie powinny być za krótkie, albowiem Wielka Księga Bushcraftu mówi jasno. Drzewa często bywają grubsze niż się wydaje. Zadbaj o szybki system rozwieszania tarpa. Żadna mata, alumata, karimata, ani materac, ani samopompa nie zastąpi podpinki. Może ją gorzej lub lepiej udawać. Plandeka powinna mieć odblaskowe odciągi. Jeżeli nie ma, to prędzej czy później przekonasz się, że powinny mieć odblaskowe odciągi. A jeżeli już zdecydowaliście, że będziecie kupować namiot, to wybierając namiot, moim zdaniem, warto zwrócić uwagę na ile osób maksymalnie będziesz w tym namiocie spać i dodaj jedną osobę. Jeżeli będziesz spać sam, weź dwójkę, bo spanie we dwójkę, w dwójce, 2 wejścia robią robotę nawet w pojedynkę. To jest rada dla wybierających namiot, szczególnie ludzi wysokich. Jeżeli producent podaje Ci wymiary, to są wymiary mierzone przy podłodze. Jeżeli namiot ma skosy, to na wysokości środka głowy albo twarzy długość podłogi będzie diametralnie różna od wymiaru podanego przez producenta. Też nie pytajcie, skąd wiem, ale warto o tym pamiętać, jeżeli Wasz wzrost jest niedużo mniejszy niż wymiary podłogi, a skosy namiotu są duże, a nie
małe. Zapisałem sobie to wcześniej, a dzisiaj mam potwierdzenie, rozbijając tą Bisinnę. Namiot, który nie ma odciągów na tych dużych ścianach na środku, będzie znacząco zmniejszał swoją kubaturę podczas wichury. Często jest tak, szczególnie w tych namiotach ultralekkich, zwróćcie uwagę, czy szwy już są uszczelnione. Poszukajcie, a jeżeli nie znajdziecie jednoznacznej odpowiedzi, to zapytajcie producenta czy tam sprzedawcę, czy szwy już są uszczelnione, żeby... Może nie chcecie tego robić, albo nie będziecie mieli miejsca, czasu, albo nie chcecie tego robić. I na koniec, bo to ostatnia moja porada i też nie pytajcie skąd wiem. Nigdy, przenigdy nie rozdzielajcie swojego namiotu od podłogi tej dodatkowej, którą do niego macie. To wszystko, co dla Was mam. Mam nadzieję, że komuś się przyda. Mam nadzieję, że ktoś z Was dzięki tym moim mądrzejszym lub mniej mądrym przemyśleniom uniknie jakiegoś kłopotu, albo uniknie wydania pieniędzy niepotrzebnie, albo źle i ustrzeże się też może trochę przed tym marketingowym hałasem. Dziękuję serdecznie Wikingom. Pamiętajcie o kodzie ekwipunek, zresztą wszystkie informacje będziecie mieli tam, bo to poważna współpraca, tam jest normalnie regulamin tej promocji. Pierwsza podstawowa informacja jest taka, nieważne co wybierzecie, jak się wkręcicie mocno w biwakowanie, to i tak skończycie z zestawem hamak plus namiot. Ale ja Wam tego nie mówiłem jakby co. Wybierzcie mądrze, wybierzcie jedno, żeby niepotrzebnie nie wydawać pieniędzy, bo przecież to jest właśnie ta branża, gdzie nikt z nas nie wydaje pieniędzy na niepotrzebne gadżety. Wszyscy jesteśmy rozsądni i kupujemy tylko to, co jest potrzebne. Do widzenia. Szacuneczek.